No cześć, jak się macie? Jak tam żyjecie na kwarantannie? Ja mam dzisiaj taki dla was trochę dosyć dziwny film, jak na mnie, nie związany ani z trackerką, ani z transportem, ani w ogóle z jedzeniem w trasie, z niczym co do tej pory. No troszeczkę się wiąże z kierowcami, mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli uznacie ten film za głupi. No ale posłuchajcie, może się wam przydać. Nie wiem od czego zacząć, więc po prostu zacznę od samego początku. Gdy byłam dzieckiem, takim malutkim dzieckiem, to pamiętam, że moja babcia, która mieszkała z nami, miała kamienie na woreczku żółciowym. No i ta moja babcia, biedna, schorowana po przymusowych robotach na Syberii, musiała pójść na operację, ale lekarz jej powiedział, że no, z jej chorobą wieńcową i słabym sercem jest bardzo prawdopodobne, że tej operacji niestety, ale nie przeżyje. Więc moi rodzice zasiągnęli gdzieś tam języka i gdzieś tam od dalekiej rodziny, znajomych, nie wiadomo, nawet już nie pamiętam skąd, znaleźli kontakt do zakonnicy, zielarki z Grybowa. No i moja babcia całkowicie nie wierzyła w takie rzeczy, zioła i stwierdziła, że to jest jakaś szamanka i nie wiadomo co i ona takiego czegoś absolutnie nie będzie próbować. Ale moja mama na siłę ją wsadziła do samochodu, to pamiętam, nad jakim na siłę wsadzała do tego auta i się babcia z nią kłóciła, że ona nigdzie nie pojedzie. No i mój tata ją zawiózł tam, pamiętam, do tego zakonu w Grybowie. Ta siostra obejrzała jej badania, wyniki, no i przygotowała jakąś tam mieszankę ziół i chyba olejów jakichś. Chyba zioła to były same, już nie pamiętam. No i w każdym razie moja babcia absolutnie tego nie chciała pić, ale gdy ból już był tak straszny, że nie mogła wytrzymać i musiała iść na operację, to zaczęła pić. No i się okazało, że tam po kilku tygodniach, jak już poszła na badania, to nie było już żadnych kamieni. Lekarz nie wierzył w to, co zobaczył. No i dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, że ostatnio rozmawiałam z moimi bardzo bliskimi znajomymi, którzy mieszkają za granicą. Też już są w takim wieku, biorąc pod uwagę teraz pandemię, już zagrożonym, bo już po 60. I się pytam, jak tam u nich, czy wszystko dobrze, i tak mówię, no, że się pozamykali w domu, nigdzie nie wychodzą i tak dalej, wszystko jest okej. Tylko że wróciły mi się kamienie na nerkach, a już wcześniej były, coś tam kilkanaście lat temu. No i problem jest taki, że lekarz rodzinny akurat przeszedł koronawirusa i jeszcze nie wraca do pracy i w zasadzie to są w tej grupie zagrożonej bardziej. No i nie mogą teraz pójść do lekarza, nie mogą pójść nigdzie, no bo z jednej strony się boją i tak na razie jedzie na tabletkach przeciwbólowych. Ja sobie przypomniałam o tej zakonnicy, o tym, że właśnie moja ciotka też później u niej była tam już lata później. I jej ta cała terapia pomogła, a też już miała ustaloną operację, ale tak po prostu spróbowała, zmusiła się i spróbowała. Okazało się, że też się wszystko rozpuściło. I sobie pomyślałam, że kurczę, może ta zakonnica jeszcze żyje, więc zadzwoniłam do mamy. No i mama miała ten kontakt zapisany i się okazało, że już chyba, nie wiem, cały zakon chyba się tym zajmuje, bo zakonnica, z którą rozmawiałam, była po głosie bardzo młoda. I odesłała mnie właśnie do innej zakonnicy, która też była młoda. No ale chodzi o to po prostu, że ja sobie pomyślałam, że przecież wśród was, że po pierwsze właśnie kierowcy, no dosyć często słyszę o tym, że kierowcy mają jakieś tam kamienie na nerkach czy gdzieś tam, bo w końcu ten nasz tryb życia i tryb pracy bardzo sprzyja ich odkładaniu się, bo jednak nam to zawsze jesteśmy w pośpiechu, jedziemy, zawsze to jest nam szkoda zjechać na parking na 10 minut i się wysikać i jednak to przytrzymywanie moczu, czy też z drugiej strony właśnie zbyt małej ilości płynów przyjmowane jednak sprzyjają odkładaniu się kamieni. Więc ja sobie pomyślałam, że z jednej strony po pierwsze pewnie znajdzie się wśród moich widzów dosyć dużo osób, które mogą tego potrzebować, a z drugiej strony wśród waszych rodzin też na pewno macie takie sytuacje, że ktoś starszy ma jakieś tam takie dolegliwości związane z kamieniami, a też teraz na ten moment nie pójdzie do szpitala, bo teraz szpitale mają na głowie ważniejsze przypadki. Więc tak sobie pomyślałam, że opowiem wam, że jest coś takiego, że jak są takie kamienie, to nie trzeba ich wcale tam rozbijać laserowo, czy nie daj Boże już chodzić na operację i coś tam wycinać, tylko można spróbować takiej terapii. Nie gwarantuję wam, że wam to pomoże, ale w wszystkich przypadkach u nas w rodzinie pomogło. Więc no tam wystarczy do tych zakonnic zadzwonić i czy to wysłać
badania, czy no ja w tym przypadku kamieni na nerkach to po prostu ona się mnie zapytała, ile jest tych kamieni, jakie mniej więcej są wielkości, czy są wapniowe, czy szczawiowe? Chyba tak. No i akurat na to chyba jest jakaś taka w miarę chyba stała mieszanka. Także zostawiam Wam kontakt na dole. Jak chcecie, to skorzystacie, nie to nie. W każdym razie wiedzcie, że jest coś takiego. Może akurat się Wam przydam. Tak sobie teraz pomyślałam. No, także to by było tyle. Odcinek strasznie nietypowy, nie? Jak na mnie. Ale tak sobie pomyślałam, że nawet z tyloma kierowcami rozmawiałam o tych i mówili, że mają kamienie, a mi nigdy do głowy nie przyszło o tym, żeby podać taki kontakt. I właśnie dopiero ta rozmowa z moimi przyjaciółmi tak mi uzmysłowiła, że przecież możecie z tego skorzystać. No dobrze, mam nadzieję, że przez ten film nie macie mnie za jakąś wariatkę albo coś. To nie był film sponsorowany przez ten zakon, ani nic w tym stylu. Po prostu no, chcę pomóc. Jeżeli ktoś chce skorzystać, to niech sobie skorzysta. No, także dziękuję Wam za uwagę. Bądźcie zdrowi. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.